Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, jak też w ostatnim odcinku zaczynamy przed naszym domem, a dzisiaj, słuchajcie, jedziemy kupić nowy skuter do salonu, więc jedziecie ze mną, zobaczcie, jak cała ta procedura wygląda. Ja w tym momencie właśnie czekałem na Seamusa, mojego przyjaciela, który stoi pod domem, więc zbieramy się. Nie będę przedłużał, zaczynamy odcinek i widzimy się już na miejscu. No więc tak, słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w Motor Ace, to jest w Sibulan, w Dumaguete. Jest to jedno z miejsc, gdzie można kupić nowe skutery, motory, w zasadzie wszystko tutaj tak naprawdę mają. Ale okazuje się, że niektóre rzeczy nie mają, no ale to do tego później przejdziemy. Słuchajcie, to jest akurat jedno z nielicznych miejsc w Dumaguete, gdzie można za skuter zapłacić kartą. Można zapłacić kartą, nie trzeba mieć gotówki przy sobie, co jest akurat mega, jak wiecie, pewnie ułatwieniem, no bo każdy obcokrajowiec musi wypłacać te pieniądze. Limit wypłacania w ciągu dnia jest 20 000 peso, więc jak na przykład ja dzisiaj zapłaciłem za skuter około 80 000 peso, troszeczkę więcej, no to musiałbym to 4 razy wypłacać, znowu prowizja z tego i tak dalej, więc lepiej zdecydowanie od razu zapłacić kartą. I akurat ten sklep to umożliwia, dlatego akurat tutaj przyjechaliśmy. Pierwszy raz akurat tutaj robię zamówienie dzisiaj i słuchajcie, zaraz Wam pokażę, co kupujemy, bo to też jest ciekawa sprawa. Troszeczkę się pozmieniało. Ci, co mnie oglądają, cały czas wiedzą, co miałem kupić, a czego nie miałem kupować, a teraz jest troszeczkę inaczej. Chodźmy do środka. Ok, zaraz Wam pokażę, słuchajcie, wszystkie skutery i to, co kupiliśmy, ale to jest to, co chciałem kupić. To jest to Honda AVD 160. Idealny motor na moje wycieczki, na moje podróże, na kilkudniowe wypady. No po prostu skuter niesamowity. 160 w zupełności wystarcza mi. Tutaj jest czerwona, tutaj jest czarna, pewnie bym czarną kupił, a jeszcze później Wam pokażę czerwoną, bo też jest bardzo ładna i ona kosztuje 170 000 peso. 172 000 peso dokładnie. Tutaj widzicie na ekranie, ile to jest w przeliczeniu na polskie złote na dzień dzisiejszy. Ale teraz słuchajcie, kolejna rzecz. Nie kupiłem tego skutera. Niestety nie kupiłem go jeszcze, bo już Wam wyjaśnię dlaczego. Jak pewnie wiecie, mamy wypożyczalnię skuterów, więc dla nas do wypożyczenia skuterów ten skuter troszeczkę się nie nadaje. On jest za duży, za drogi, żeby tak po prostu sobie turyści go wypożyczali. Oczywiście można by go wypożyczyć za większą cenę, ale by mi po prostu go było żal, bo to ma być skuter bardziej taki dla mnie. No czy pewnie i tak później skończy wypożyczalni. Natomiast to, co kupiłem dzisiaj, to jest kolejna Honda Click, która kosztuje 84 000 peso na dzień dzisiejszy. Ja kupiłem koloru czerwonego, takiego jak ten, tylko że to jest akurat inny model, ale taki dokładnie motor, tylko czerwony. Zresztą później go zobaczycie. Jest naprawdę, słuchajcie, przepiękny. Mi się podoba, 84 000 peso kosztuje i najprawdopodobniej ten skuter będzie u mnie tylko i wyłącznie przez jakiś bardzo krótki okres, bo później i tak wyląduje w wypożyczalni i będzie jako kolejny skuter do wypożyczenia po prostu u nas. Ale dobra, przejdźmy się teraz na tył, to Wam pokażę jeszcze inne, co tutaj mają. No tutaj są oczywiście inne, słuchajcie, skutery, tak samo ich jest ogromna ilość, więc wszystko spokojnie można sobie oglądać. A my przejdziemy się tam. I jako, że to jest, słuchajcie, filmik o kupieniu skutera, to przydałoby się też powiedzieć wszystkie inne informacje ważne, które obcokrajowiec powinien wiedzieć na ten temat. Czyli po pierwsze tak, obcokrajowiec za każdym razem może nabyć na siebie, na swoje imię i nazwisko, na swój adres, na swoją narodowość dowolny skuter. Czy to będzie używany skuter, czy to będzie nowy skuter, bez żadnego problemu. Tak samo jest, słuchajcie, z samochodem. Tutaj było dużo takich różnych dyskusji na ten temat, czy to rzeczywiście tak można zrobić. Tak, w 100% słuchajcie, tak można zrobić. Można tak zrobić, że obcokrajowiec będzie w 100% właścicielem. Czy to będzie samochód, czy to będzie skuter, czy to będzie hulajnoga, czy to będzie coś takiego. Obcokrajowiec każdego takiego pojazdu może być właścicielem. I tak samo też robię teraz. Skuter będzie zarejestrowany na mnie bez żadnego problemu. Kolejna, słuchajcie, ciekawostka, bo to też jest, słuchajcie, bardzo dużo tematów na ten temat odnośnie papierów. Jeżeli kupujecie nowy skuter, znaczy jeżeli kupujecie używany skuter, no to oczywiście on już ma papiery, ma tablicę rejestracyjną, jest zarejestrowany i tak dalej. W Polsce pewnie to się odbywa zdecydowanie szybciej, a w zasadzie to trwa kilka sekund, bo jak coś kupujecie nowego, to chyba to od razu ma tablice rejestracyjne, przynajmniej tak mi się wydaje. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Natomiast na Filipinach no trwa to troszeczkę dłużej. A mianowicie to wygląda tak, że ja przychodzę po nowy skuter, odbieram go z salonu za dosłownie pewnie 10-20 minut, będę już nim wyjechać.
ale on nie ma tablic rejestracyjnych i nie ma papierów. Mam tylko potwierdzenie nabycia i potwierdzenie tego, że firma, w której to kupiłem, składa dokumenty do LTO, czyli do Biura Ruchu Drogowego, o nadanie numeru rejestracyjnego i o zarejestrowanie po prostu tego skutera. I to przeważnie trwa miesiąc. I teraz słuchajcie, jest kolejna akcja, która bardzo często się spotyka na Filipinach, bo zdania na ten temat są podzielone. A mniej więcej chodzi o to, że jeżeli skuter nie ma tablic rejestracyjnych i nie jest zarejestrowany, to nie powinien się nadawać do ruchu drogowego. I oczywiście w tym jest też część prawdy, bo wtedy są takie nadawane, albo przeważnie te osoby zakładają takie tablice, że jest for registration, czyli do rejestracji, że już jest zgłoszony do rejestracji. Oczywiście przeważnie ze sobą musicie mieć też dokument tego potwierdzenia, że to jest zgłoszone do rejestracji przez jakąś firmę, która się tym po prostu zajmuje. Czyli tak na przykład właśnie tutaj Motor Ace, który będzie to dla mnie po prostu robił. Ale teraz tak, czy ten motor powinien jeździć, czy też nie? Sorry, tam jacyś sąsiedzi tuką samochód. Czy on powinien jeździć, czy też nie? No i właśnie, słuchajcie, tutaj jest taki dylemat, bo dawniej czekało się na te dokumenty nawet 3 miesiące. Teraz podobno jest to do miesiąca czasu, albo i nawet krócej, w zależności jak to się akurat tam ktoś trafi. Ale czy można jeździć? Ja specjalnie byłem w głównym biurze policji w Dumaguete pytać o to, czy na takim skuterem można jeździć, jeżeli jest for registration, bo przecież na te dokumenty można czekać czasami parę miesięcy. To znaczy, że co? Ktoś kupi nowy skuter i co, ma go postawić na przykład na 3 miesiące w ogródku czy w garażu i dopiero po tym czasie będzie mógł na nim jeździć? No policjant mi wytłumaczył, że to tak nie jest do końca, że oni wiedzą, że to tyle trwa i to jest też bez sensu, żeby na przykład właśnie no te skutery stały przez taki długi okres czasu. Dlatego słuchajcie, on mi powiedział, że nie, no tylko trzeba mieć to potwierdzenie tego, że skuter jest zgłoszony do rejestracji i wtedy jak już jest zgłoszony do rejestracji, to nie ma problemu, oni to po prostu przymykają na to oko, że tak naprawdę nikt za to za bardzo nie będzie odpowiadał. A ogólnie, słuchajcie, kontroli policyjnych na Filipinach jest naprawdę, no praktycznie ich w ogóle nie ma. Są tylko i wyłącznie checkpointy i przed tym checkpointami zawsze się możecie zatrzymać, pojechać w drugą stronę, jakoś to zignorować. No są różne na to sposoby, ale to oczywiście nie jest do końca legalne. Chodzi o to, że bez żadnego problemu będę jeździł tym skuterem pewnie od dnia pierwszego, czyli od dzisiaj. Pamiętacie, jak wam mówiłem kilka odcinków temu, znaczy dobra, kilka, to było przed naszym wyjazdem do Europy, że nie mają dostaw tej ADV Hondy, bo jest tak popularna. No to teraz zobaczcie, cały rząd Hondy ADV, cały rząd białej Hondy ADV 160. Te wszystko to są nowe skutery, które po prostu tylko i wyłącznie czekają na to, żeby zostały kupione. I naprawdę aż mnie serduszko boli, że dzisiaj nie wrócę z takim skuterem, ale naprawdę uwierzcie mi, że do mojej jazdy, bo teraz też tego nie do końca chyba wyjaśniłem. Chodzi o to, że ja zacząłem w tym momencie nową pracę. Nowa praca wiąże się z tym, że raczej mogę zapomnieć o kilku dniach urlopowych. A jeżeli już mam tylko i wyłącznie 2 dni w tygodniu wolnego, to wolę je spędzić z moją żoną i z moją córką, żeby sobie gdzieś pojechać, odpocząć, odespać, a nie żeby planować sobie tygodniową czy weekendową wycieczkę gdzieś ze znajomymi na skuterach czy na motorach. No to jest troszeczkę bez sensu i w tym roku raczej to się już pewnie nie odbędzie, co mnie strasznie boli. No może jakiś taki jednodniowy gdzieś wypad, ale na pewno nie z nocowaniem, nie z innymi pierdołami, bo tak jak widzicie, no trzeba pracować, trzeba zarabiać pieniądze, żeby właśnie można było sobie kupić taką Hondę i ułożyć sobie przyszłość. No więc zdecydowałem, że jeżeli nie będę tak jeździł, to ja naprawdę nie potrzebuję w tym momencie Hondy ADV, bo ona mi do jazdy po mieście nie jest do niczego dosłownie potrzebna. Potrzebne mi jest za to właśnie coś takiego, tak jak widzicie tutaj, czyli no to są akurat bity, czyli jeszcze mniejsze troszeczkę skuterki, które też zresztą mamy, tylko coś takiego jak właśnie te kliki. Tutaj są same czarne, tam zostały im 3 czerwone. Ja wziąłem właśnie taki czerwony, jak tam jest. Ja wiem, że może trochę kobiecy kolor, ale ten czerwony jest naprawdę taki przemawiający, no taki naprawdę ładny. Tutaj jeszcze były też kliki w takim szarym kolorze, które zresztą gdzieś tutaj widziałem przedtem. O, tutaj są te kliki. No to jest dokładnie taki sam klik, tylko że szary. Kurde, no nie przemawia do mnie tak jakoś. Ten czerwony naprawdę jest ładny. I tak jak zresztą wam mówiłem, ten skuter najprawdopodobniej ja nie będę jeździł przez kolejny miesiąc, 2 po bułki do sklepów, na kawę ze znajomymi i nie wiem, i gdzieś się po prostu przejechać, coś na szybko załatwić, ale nie będę na pewno
jeździł przez kolejny rok czy 2 lata, no bo po prostu to się nie opłaca, tylko właśnie będzie on wrzucony z powrotem do naszej wypożyczalni, która zresztą, co też jest, słuchajcie, ciekawe, cały czas się bardzo prężnie rozwija i teoretycznie trzeba by dokupić kolejne jeszcze skutery. Więc może się skończyć na tym, że nawet w tym miesiącu wrócę po kolejny skuter tutaj, ale zobaczymy. No, zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało. Na razie muszę tam przeprowadzić bardzo ważne rozmowy też odnośnie przyszłości tej firmy, jakbym to widział, jak osoba, która to dla nas prowadzi, by to widziała, tak żebyśmy doszli do jakiegoś fajnego porozumienia i ustalili sobie, co chcemy robić z tym na przyszłość. A ja, słuchajcie, wracam do biura, ale zanim wrócę do biura, to mogę wam pokazać, bo tutaj właśnie, zobaczcie, to jest dokładnie ten skuter, który kupiłem. Jest już przygotowywany do wyjazdu. Czyli tak naprawdę trzeba było dokręcić lusterka, trzeba było wszystkie inne rzeczy posprawdzać. No, działa. I kolor, tak jak mówię, mi się osobiście bardzo, bardzo podoba. No jest troszeczkę zakurzony, no ale to zawsze tutaj na Filipinach tak będzie. Z tego co wiem, to tutaj jest też kilka rzeczy zrobionych pomiędzy nowym a starym klikiem, bo te modele też się oczywiście zmieniają. To, że na przykład tutaj jest... nie wiem, jak to się otwiera. Tutaj, słuchajcie, jest ładowarka USB już zainstalowana na stałe w takim jakby wodoodpornym schowku, co jest bardzo fajne. Jest wodne chłodzenie już chyba zainstalowane. Dodatkowo są szersze opony i tak samo chyba kołpaki. I chyba lepszy system hamulców, o ile się nie mylę, ale musiałbym tam doczytać wszystko jeszcze w dokumentacji. Ogólnie to jest idealny skuter na miasto. Jeżeli ktoś będzie kiedyś na Filipinach i będzie szukał czegoś, jest mojego wzrostu 1,80 m, a po prostu potrzebuje coś na krótkie dystanse. Nie mówię tu jeździe przez 3 dni w jednym kierunku, chociaż tym klikiem, takim klikiem, tylko dystantniejszym modelem, zrobiłem całego to naokoło Negros, 500, w zasadzie 600 km w ciągu jednego dnia, więc da się to zrobić i też tyłek aż tak strasznie nie bolał. Da się zrobić, nie ma z tym problemów. Więc jeżeli ktoś by się uparł, też tym może zrobić. Natomiast no ja już na przyszłość wolę tą Hondę ADV sobie kupić i nią gdzieś pojeździć gdzieś dalej. Dobra, wracamy do środka, zobaczymy, co się dzieje z papierami. No i oczywiście, słuchajcie, wychodzą czasami jakieś takie małe grzyby. W tym momencie też wyszła taka sytuacja, że wszedł nowy wymóg, że teraz rejestrując nowy skuter, to jest podobno od bardzo, bardzo krótkiego czasu, trzeba być zarejestrowanym na stronie LTO, filipińskiego LTO. Okazało się, że ja chciałem założyć tam nowe konto, albo oni chcieli dla mnie założyć to nowe konto, ale okazało się, że moje konto już tam istnieje. W sumie nie wiem, dlaczego tam to moje konto istnieje, no ale są tam wszystkie moje poprawne dane. Bardzo możliwe, że jest to związane z tym, że moje 5-letnie prawo jazdy już się skończyło rok temu. I oni wtedy już nawet bez udziału osoby, która powiedzmy jest właścicielem tych danych, zakładają konta w tamtym systemie. Ale okazało się, że mogę sobie przywrócić hasło na podstawie mojego adresu e-mailowego, więc w sumie wszystko przeszło bez żadnego problemu, no tylko był po prostu problem z tym, że akurat tutaj jest słaby zasięg, więc musieli mi dać swoje Wi-Fi, więc to tak zawsze 5 do 10 minut to wszystko dodatkowo schodzi. Ale przynajmniej dowiedziałem się dużo ciekawych nowych rzeczy, że właśnie jest taki ten portal, że tam teoretycznie wszystkie moje skutery, moje samochody powinny być widoczne, co akurat w sumie nie są widoczne. I czy mnie to martwi? W zasadzie nie. Ważne jest to, że akurat im to wszystko pasuje, że oni na podstawie tego konta i tych danych, które tam są, nie muszą już za bardzo spisywać ode mnie tych wszystkich rzeczy i dzięki temu, że w tym systemie już to jest, że te dane już są potwierdzone, że te dane są już od dłuższego czasu, najprawdopodobniej ta właśnie rejestracja, ten cały proces rejestracji w LTO przejdzie dużo szybciej i te dokumenty szybciej po prostu dostanę. Więc naprawdę to akurat może nie jest aż takie złe, że taka informatyzacja Filipin zaczyna wchodzić, można powiedzieć, w normalne życie. Bo jak nawet on się zapytał mnie, czy jak robiłem prawo jazdy ileś tam 8 lat temu, to czy może wtedy zakładałem taki portal, albo może wtedy takie moje dane były tam podawane. Ja powiedziałem, słuchaj, 8 lat temu na Sykicho, to prawie w ogóle internetu nawet jeszcze nie było, więc raczej wątpię, żeby to tam akurat w tym LTO było zakładane. Bo ja prawo jazdy już robiłem, słuchajcie, bardzo dawno temu. Ale sam temat oczywiście prawo jazdy też jest bardzo interesujący, bo nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli jesteście powyżej chyba 6 miesięcy na Filipinach, no musicie jeździć na lokalnym prawo jazdy. Nie możecie już jeździć na polskim prawo jazdy, międzynarodowym prawo jazdy, trzeba mieć lokalne prawo jazdy. Więc oczywiście można je zrobić, można też kombinować z przetłumaczeniem swojego prawa jazdy. Oczywiście 8 lat temu, czy 7 lat temu, 8 lat temu chyba ja robiłem,
to naprawdę no było to dużo prościej niż teraz, było mniej papierologii, trzeba było mieć tylko i wyłącznie przetłumaczone swoje prawo jazdy polskie. Oni automatycznie przepisywali na filipińskie, płaciło się tam dosłownie jakieś 100 zł z haczykiem i wszystko to bardzo ładnie działało. Później się okazywało, że jak przetłumaczyli ci prawo jazdy na samochód, a ty nie masz na przykład na skuter czy na motor, no to po prostu przychodziło się następnego dnia i oni tą kategorię dosłownie za kolejne 100 zł dopisywali, bez żadnych testów, bez żadnego robienia innych rzeczy, no bo teoretycznie ty już wiesz jak jeździć, ty już wiesz jak już znasz zasady ruchu drogowego, więc to wszystko jakoś tak działało i naprawdę no, funkcjonowało. Dlatego ja mam to prawo jazdy już od dłuższego czasu. I też słuchajcie, na Filipinach pierwsze prawo jazdy, które dostajecie, jest wydawane na 5 lat. Po tym czasie można zrobić renewal i jeżeli nie macie żadnego udokumentowanego wielkiego wypadku na skuterze czy samochodem i nie jest to nigdzie zgłaszane, nic się tak nie stało, to kolejne prawo jazdy dostajecie na 10 lat. I ja mam w tym momencie to 10-letnie, które już jest chyba 3. rok w tym momencie, czy 2. rok. Jakoś tak. I słuchajcie, jeszcze co jest ciekawostka, jeżeli kupujecie nowy skuter, zawsze dostajecie nowy kask. Tutaj wam mogę pokazać, jak ten wygląda. To jest oczywiście podstawowy kask, taki można powiedzieć otwarty, nic specjalnego. Podejrzewam, że taki, no jeden z tańszych, no oczywiście ma certyfikat niby, że jest taki ten, ale co też jest ciekawe, na przykład ten kask, no dobra, pomimo, że jest dużo mniej plastiku, to jest tak z 3 razy lżejszy, przynajmniej od mojego kasku, tego normalnego, którego używam na co dzień. Tylko że no mój kask, ten kask podejrzewam, że można kupić za, kurde, żeby was nie skłamać, no za 50 zł gdzieś na Filipinach, albo nawet mniej czasami, w zależności od jakości, no a ten kask za 500 zł, więc no jest różnica. Ale bezpieczeństwo najważniejsze. Ważne, że słuchajcie, dają jakiś kask, bo to zawsze, no nawet widzicie, słuchajcie, jakie niedoróbki, nie? To jest, kurde, no zobaczcie. No taki najtańsza chińszczyzna, jeszcze sygnowana ich logiem. No nic, no będzie, nie? Mamy wypożyczalnię skuterów, że taki kask się zawsze przyda. Co by nie było. Ja i tak zawsze będę jeździł w swoim kasku, bo bezpieczeństwo najważniejsze. Pomimo tego, że to jest pełny kask i dużo ludzi powie, że jest niewygodne, mi to odpowiada. Aha, słuchajcie, bo jeszcze zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, bo to jest na pewno bardzo interesujące dla was. Jeżeli przejdziemy się tutaj na tył, to pokażę wam jeszcze kilka innych skuterów, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, porównanie cen, bo ja wam już pewnie napisałem, ile mnie kosztuje ta Honda Click i ja nie wiem, czy ten model jest akurat dostępny, ale postaram się znaleźć na internecie jakieś takie przykładowe skutery, które są tutaj dostępne i które dostępne są od ręki w Polsce, na oficjalnej stronie oczywiście, i porównam wam ceny tych skuterów, więc teraz pewnie to widzicie na ekranie. Nie wiem tak za bardzo, które są popularne w Polsce, natomiast powiem wam jedno. Ostatnio byliśmy przez 3 miesiące w Polsce. Już przysięgam wam, że grubo myślałem na ten temat, no bo samochód oczywiście, żebyśmy kupili, to jest za drogo na 3 miesiące, ale myślałem na ten temat, żeby po prostu zakupić sobie second hand, czyli używany skuter w Polsce i zacząłem nawet przeglądać OLX-a, bo myślałem o jakiejś takiej 125, nic większego, żeby tylko i wyłącznie właśnie dostać się do miasta, zrobić jakieś szybkie zakupy, może pojechać odwiedzić jakiegoś znajomego, no bo to jest oczywiście lato, fajnie się na tym jeździ i tak dalej. Ale powiem wam, że ceny mnie przeraziły. Bo tak jak przykładowo ja za tego Hondę Clicka, który to jest naprawdę bardzo fajny skuter, prosto z salonu, Honda normalnie, reputacja naprawdę bardzo dobra, dobry skuter, no nie można się do niego nic naprawdę doczepić. Kosztuje tutaj 6000 zł, czy 6000 z haczykiem w tym momencie. To wyobraźcie sobie, że w Polsce podejrzewam, że to by kosztowało z 2 razy tyle. Nie wiem, muszę zobaczyć, ale jak patrzyłem w Polsce na ceny, to naprawdę jakiś taki second hand, nie że jakiś super skuter, małej pojemności, widać, że wyżyłowany, zwieziony gdzieś z Europy, pewnie strzelam z Włoch albo Hiszpanii, gdzie po prostu jest ciepło i gdzie tych się skuterów, słuchajcie, używa bardzo często i można się powiedzieć, nieźle się je eksploruje, i one kosztowały po 7-8 tysięcy złotych. A tutaj za nowy, prosto z salonu, który naprawdę też bardzo mało traci na wartości, no
jest dostępny od ręki. No dużo taniej to po prostu wychodzi. Dużo taniej to wychodzi. I to już mówię tutaj o Hondzie, ale z Yamahą jest bardzo podobnie. Z KTM-em chyba też jest bardzo podobnie. Chociaż co do tego KTM-a, to też słuchajcie, ja słyszałem, że są zdania podzielone, bo część ludzi mi mówi, że te KTM-y nie są w ogóle tymi KTM-ami, które są w Europie, tylko to są jakieś inne składane na chińskich częściach czy coś tam, ale na tym się akurat, słuchajcie, już nie znam. KTM to naprawdę nie jest moja klasa i pewnie, no podobają mi się oczywiście takie motocykle, natomiast one są dla mnie po prostu całkowicie nieporęczne. Tak do jazdy po mieście, no to coś takiego właśnie jak Honda Click albo coś kawałek dalej, to ADW 160 ADV. Bo to wtedy się sprawdzi dla mnie idealnie. No i teraz sobie rzućcie oczkiem jeszcze raz na nowego Clicka, jak wygląda. Później już wam nie będę pokazywał. Bardzo ładny, naprawdę cieszę się. Pojeździ trochę. Tylko teraz oczywiście to, co muszę, słuchajcie, dokupić, a chcę to zrobić, bo mi to bardzo na tym zależy, że tak jak dziś jadę gdzieś na szybko i chcę jakiś filmik nagrać, czy coś innego zrobić, muszę to wymienić, tą część, kupić na taką, że jest podpórka pod boxa i zamówić sobie boxa tutaj tak samo, który też będzie kosztował. Podejrzewam, że zrobię to wszystko online. I jeszcze, słuchajcie, ostatnie dotknięcie nad motorem i będę mógł go w końcu odebrać. Jeszcze się okazało, że jest jakaś tutaj dziwna, specjalna promocja, którą zaraz zobaczycie najprawdopodobniej. Nie wiem do końca, nie zrozumiałem, o co im chodziło, ale muszę jeszcze chwileczkę poczekać, że coś tam jeszcze ma być ekstra. I wtedy spokojnie już mogę z Seamusem pojechać na kawę, którą mu jestem winien, bo mnie tutaj przywiózł i czekał tutaj ze mną na koniec tego całego rozwiązania. Nie mówię, że jestem za bardzo podekscytowany, no bo to jest chyba na Filipinach już, nie wiem, z 6 pewnie motocykl, który kupuję, albo sprzedaję, albo coś z nim robię, więc to nie jest jakaś nowość, ale na pewno to jest akurat pierwszy raz jestem tutaj w tym biurze, w tym sklepie i powiem wam, że naprawdę obsługa tutaj, przygotowanie tego, no i w ogóle możliwość płacenia kartą, to jest całkowicie inny level, dużo wyższy poziom, bardziej mi się podoba, więc na pewno tutaj będę wracał, jeżeli coś będę potrzebował. No więc tak, słuchajcie, moi drodzy, specjalna promocja w Motor AIDS polega na tym, że kupujecie nowy skuter i dostajecie 2 kg albo kilogram mrożonego kurczaka dzisiaj na obiad. Czyż to nie jest wspaniałe? Coś takiego się może wydarzyć tylko i wyłącznie na Filipinach. Dobra, słuchajcie, ja już nie przedłużam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku. Dziękuję za wasze komentarze, dziękuję za wasze subskrypcje, dziękuję za to, że jesteście do końca filmików razem ze mną. A my w tym razem już z Seamusem zbieramy się na upragnioną kawę, bo jesteśmy głodni, bo zbyt długo tutaj czekaliśmy, ale wszystko udało się załatwić. Nowy skuter jest. Pa! Widzimy się w kolejnym odcinku.